Dla wszystkich rozważających rozpoczęcie przygody z inwestowaniem XTB przygotowało wyjątkową promocję, darmową akcję na dobry początek. XTB przyznaje całkowicie bezpłatnie jedną akcję o wartości nie wyższej niż $30 każdemu nowemu klientowi, który otworzy darmowe konto i zdeponuje środki w dowolnej wysokości. Aby wziąć udział w promocji wystarczą 3 kroki. Załóż konto w XTB, wpłać depozyt w dowolnej wysokości, ciesz się z darmowej akcji na dobry początek. Zachęcam do otwarcia konta w XTB. Otwierając konto w XTB wspierasz rozwój mojego kanału. Dziękuję. Witam serdecznie. Dzisiaj po południu nie ma szoku, czyli inflacja w USA. Szybki komentarz po danych. To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy. Nie ma szoku, czyli inflacja w USA. Szybki komentarz po danych. Nagrywam ten materiał 20 minut po danych makroekonomicznych o inflacji w Stanach Zjednoczonych, które były najważniejsze, kluczowe i one mogą ustawić dzisiejszą sesję i pozwolą nam ocenić szanse na przyszłe trajektorie zachowań Banku Centralnego, Fedu, innych banków centralnych, ale oczywiście pozwalają nam także przybliżyć ocenę i odpowiedź znaleźć na pytanie, czy dezinflacja faktycznie postępuje. PC inflacja to jest ulubiona miara inflacyjna Fedu i na nią właśnie Fed zwraca szczególną uwagę. I co się okazało, że dane dotyczące inflacji PC, widzicie Państwo w tle, ten wykres były dokładnie takie, jak zakładały prognozy, czyli nie ma żadnej rozbieżności między tym, co rynek się spodziewał i nawet kiedy zobaczymy ujęcie core inflacji PC. Tutaj na następnym slajdzie widzimy także, jak bardzo wyraźnie, dokładnie zachowuje się inflacja PC zgodnie z prognozami. To oczywiście wniosek jest taki, że nie ma żadnego zaskoczenia. Te dane, które dzisiaj poznaliśmy, nie zszokowały rynku. Nie mamy ani pretekstu do tego, żeby pozbywać się amerykańskiego dolara, ani żeby go kupować. I oczywiście widzimy, że spadki core inflacji oraz inflacji PC występują tak, jak zakładały prognozy i te poziomy inflacyjne, które są tutaj wyznaczane, są najmniejsze od wielu miesięcy, czyli wniosek kolejny jest taki, że procesy dezinflacyjne postępują. Zobaczymy, jaka będzie reakcja rynkowa, ponieważ dzisiaj, jako że kończymy tydzień, który miał być teoretycznie przeczekaniem do Fedu, który będzie w środę, powinien przynieść małą zmienność, małą aktywność, a jednak coś się wydarzyło. Widzimy tutaj presję i oczywiście dzisiejsze wydarzenia także będą nam pokazywały, jaki jest sentyment na rynku, ponieważ dzisiejsza sesja zapowiada się w Stanach Zjednoczonych na badanie nastrojów rynkowych. Jeżeli okaże się, że dzisiaj indeksy giełdowe poszły w górę, jeżeli amerykański dolar się osłabi, rentowności amerykańskich obligacji pójdą w dół, a rynek ryzyka, czyli surowce, bitcoin i rynki emerging markets także będą pokazywać presję na ryzyko. To jest ogromne prawdopodobieństwo, że do końca stycznia popyt na ryzyko będzie wyciągał wszystko, co jest na najwyższe poziomy, jakie tylko się da, licząc na to, że styczeń będzie zakończony dobrymi stopami zwrotu, które będą oczywiście mogły być później fantastycznym narzędziem i podkładką pod to, co może się wydarzyć w całym 2023 roku, a oczywiście procesy dezinflacyjne będą miały uzasadnienie, będą mogły być dyskontowane w całym 2023 roku na korzyść ryzyka. I to pomimo tego, że ta dzisiejsza inflacja okazała się być dokładnie taka jak prognozy, czyli nie ma szoku, nie ma ani odchylenia danych makroekonomicznych in plus, ani in minus od tych założeń, od tej mediany prognoz, która była ustalona przed godziną 14:30. Czyli dane są dokładnie będą testem sentymentu na rynku. Na co patrzymy? Rynkowe stopy procentowe i implikowana stopa procentowa. Na 15 minut po danych makroekonomicznych implikowana stopa procentowa wynosiła 4,91%. Kiedy się cofniemy do porannego komentarza, to także znajdziemy tutaj punkt odniesienia w tym miejscu, czyli rynkowa implikowana stopa procentowa praktycznie się nie zmieniła. Natomiast amerykańskie obligacje, jak widzimy, na cenach wyraźnie rosną, czyli rentowności spadają, czyli dane makroekonomiczne, które poznaliśmy, i to pomimo tego, że nie ma szoku na inflacji w USA, są dyskontowane na rzecz
popytu na ryzyko, czyli wzrosty cen amerykańskich obligacji, czyli spadki rentowności będą na chwilę obecną przy tym zasobie informacji, które mamy, sprzyjają popytowi na ryzyko. Czyli tym scenariuszom, które zakładają, że dzisiejsza sesja będzie dobra dla akcji, będzie dobra dla surowców, dobra dla kryptowalut, dobra dla rynku emerging markets, a może być negatywna dla amerykańskiego dolara. Czy tak faktycznie będzie? Zobaczymy, to będziemy dyskontować. Widzimy, że euro-dolar cały czas ładnie ślizga się po tej już 3-tygodniowej linii trendu wzrostowego i dzisiaj każde zamknięcie powyżej poziomu 1,09 będzie sygnalizował wielką ochotę rynków, żeby w przyszłym tygodniu, być może nawet jeszcze przed Fedem, zaatakować psychologiczny poziom 1,10. To jest moim zdaniem punkt odniesienia. Drugi punkt odniesienia to jest zachowanie oczywiście indeksów giełdowych na Wall Street. Odsyłam do porannego, do wcześniejszych komentarzy, w których mówiłem, że indeks Standard & Poor's ma teraz 2 punkty odniesienia. Opór w rejonie 4000 punktów, czyli roczną linię bez linię trendu spadkowego oraz średnią dwustosunową oraz wsparcie w rejonie 3700 punktów. Wygląda na to, że rynek ma ochotę rosnąć, czyli pokonać ten mocny poziom, silny poziom oporu. Jeżeli dzisiaj się tak stanie na zamknięciu świecy dziennej i tygodniowej, to oczywiście byłby to sygnał naprawdę zachęcający do tego, żeby w przyszłym tygodniu kontynuować tendencję wzrostową i to pomimo tych danych, które się pojawią, danych z rynku pracy, decyzji Fedu, Europejskiego Banku Centralnego. Więc jeżeli dzisiaj indeksy giełdowe nie będą chciały spadać, to zgodnie ze starożytnym rynkowym powiedzeniem, jeżeli coś nie chce spadać, będzie rosnąć, naprawdę silnie wzrośnie prawdopodobieństwo ruchu w górę. Na niemieckich akcjach może być to nawet jeszcze bardziej dynamiczne, ponieważ widzimy tutaj korelację wzrostu euro-dolara z relatywnym jeszcze mocniejszym wzrostem indeksu giełdowego w Niemczech. Dla mnie także ważne będzie to, co się wydarzy na Bitcoinie. Ostatnie piątki przynosiły w ostatnich godzinach wyciskanie Bitcoina na tygodniowe maksimum, tak żeby rozpocząć następny tydzień jeszcze wyżej. Myślę, że jest duża szansa, że takie zjawisko powtórzy się podczas dzisiejszego dnia. A jak wiemy, na celowniku są już opory 24 600 $, gdzie mamy średnią 200 sesyjną na wykresie tygodniowym. Obserwuję dzisiaj także zachowanie ceny miedzi. Każde zamknięcie powyżej tych ostatnich maksimów z ostatnich godzin będzie naprawdę sprzyjało temu, żeby wieścić kontynuację tendencji wzrostowej. Rynek na chwilę obecną stara się wybić górą z tej małej formacji chorągiewki i moim zdaniem analiza techniczna także sprzyja popytowi na ryzyko, a zachowanie amerykańskiego dolara, jeżeli zacznie się on osłabiać i spadki rentowności amerykańskich obligacji, czyli wzrosty cen, sprzyjają także temu, żeby cena złota rosła, więc moim zdaniem rośnie prawdopodobieństwo, że dzisiaj także będziemy próbować rosnąć na cenie złota. Jeżeli złoto rośnie, to rośnie także szansa na wzrosty ceny srebra, warto o tym pamiętać. No i widzimy także, że mamy coraz wyżej ustanowione następne maksima w ujęciu intradayowym na cenie ropy naftowej, a dołki, które są tworzone każdej kolejnej korekty spadkowej są ustanowione wyżej, więc to jest naprawdę techniczne zaproszenie i zachęta do tego, żeby ruszyć mocniej w górę, więc spodziewam się także impulsu wzrostowego na cenie ropy naftowej. I na koniec polskie aktywa. Złoty wykazuje pierwsze oznaki ochoty na umocnienie, ponieważ jest przekraczana miesięczna linia trendu wzrostowego. Jeżeli jej pochodna w okolicach 4,70 także zostanie złamana, to złoty zacznie naprawdę zachęcać do tego, żeby wystąpiła następna fala zakupów ryzyka i żeby następna fala kupna polskich obligacji i akcji wystąpiła. Jeżeli oczywiście euro-dolar pójdzie w górę, to mocniejszy impuls umocnienia złotego pójdzie przede wszystkim względem amerykańskiego dolara. Warto być o tym świadomym. Polskie obligacje ewidentnie tutaj dzisiaj zdradzają ochotę na rozpoczęcie następnej fali spadków rentowności, czyli wzrostów cen polskiej obligacji i ETF na polską całą krzywą dochodowości jeszcze bardziej potwierdza wybicie nad linię szyi półrocznej formacji podwójne dno, czyli jest zachęta do hossy na polskich obligacjach do wywołania następnej fali wzrostowej. No i warszawska giełda papierów wartościowych. Im wyżej dzisiaj zakończymy dzień i tydzień, tym lepiej, tym większa szansa na skuteczny atak na potężne opory w rejonie 2000 punktów. Przypominam, to jest psychologiczny poziom oraz miejsce, gdzie przebiega średnia 200-sesyjna na wykresie tygodniowym, czyli rejon 2000 punktów
Jeżeli zostałby sforsowany, będzie to wielkie zaproszenie do następnej fali zakupów polskich akcji, których celem ostatecznym mogą być rejony 2400-2500 punktów. I myślę, że to, co się teraz dzieje, jest początkiem tego, że rynek ma naprawdę ochotę rozpocząć następną falę zakupów ryzyka. Ale oczywiście od Wall Street i tego nastroju, który będzie dzisiaj wymagany, żeby wydźwignąć ryzyko tak wysoko jak się da podczas sesji amerykańskich, zależy od tego, czy polskie papiery także będą zyskiwały na wartości, więc moim zdaniem przed polskimi papierami bardzo ciekawy czas. I oczywiście na końcu zachęcam do wszystkich materiałów edukacyjnych, które możecie Państwo znaleźć. Tam na dole link w opisie i link w komentarzu. A tym tematem, który teraz jest niezwykle interesujący, jest to, że szukamy odpowiedzi na pytanie, co sezon wyników mówi nam o hoście w 2023 roku. Zachęcam, żeby się z tym materiałem zapoznać. Przypominam, tam na dole link w opisie i link w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy w poniedziałek o poranku. Wszystkiego dobrego i pozdrawiam.